Hej, hej! Zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. Będziemy sobie tutaj zgłębiać lore tego świata, ale również porozmawiamy sobie o ciekawostkach i teoriach, które krążą wokół tej produkcji. Grę przeszłam, więc jestem z nią zaznajomiona, natomiast absolutnie nie mogę Wam powiedzieć, że jestem dobrym graczem, w związku z czym na pewno zginę przynajmniej kilkanaście razy. Ewentualnie będę wycinała to wszystko, bo szkoda czasu na ekran ładowania, prawda? Będą spoilery, ale może też podpowiem, co należy zrobić do platyny. Także zapraszam. Zaczynamy oczywiście od cutscenki. Pale blood. Well, you've come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. To jest pan ministrant krwi, lub inaczej szafarz krwi, i on jest dosyć ciekawy, bo słuchajcie, dowiadujemy się tego oczywiście w dalszych dialogach z inną postacią, ale szafarze krwi przestali pomagać nam, łowcom, czy też tropicielom. Będę używała nazwy tropiciela, bo łowca wymiennie, choć wiem, że niektórzy użytkownicy nie lubią nazwy tropiciel. Tak, ten szafarz krwi jest dosyć inny, bo pomimo tego, że słyszymy, że szafarze już przestali pomagać tropicielom i o nich zapomnieli, tak przecież ten nam pomógł. I w ogóle to go nie spotkamy w dalszej części w dalszej części gry. W wersji pierwotnej mogliśmy z nim jeszcze raz porozmawiać, ale ta zawartość została wycięta i on w sumie nie mówił nam za dużo, ale wspominał coś o pewnym błocie, co jest dosyć ciekawe i o tym będę Wam mówiła później. I też wspomina o Ebrietas, która jest istotą dosyć ważną dla fabuły. Nie będziemy tutaj wszystkiego wprowadzać, ze względu na to, że i tak nie będziemy widzieć naszego bohatera zbyt często. Także myślę, że szkoda czasu. Przejdźmy do dalszej części cutscenki. Oczywiście po ekranie ładowania, no nie? Gram na PS5, więc trochę szybciej wszystko się ładuje, ale i tak te ekrany trochę czasu zabierają. Good. All signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream. You found yourself a hunter.
Tak, przeszliśmy transfuzję krwi. Leczenie krwią to jest coś, z czego Jarnam słynie, bo krew, której używano, jest to krew wielkich. Krew ta potrafiła wyleczyć praktycznie ze wszystkiego. A że później stała się przyczyną plagi bestii, to już tam inna historia, prawda? Jesteśmy w klinice Josefki i tutaj wrócimy kilkukrotnie. Szukaj bladej krwi, aby pokonać łowy. I słuchajcie, teraz szukamy bladej krwi, Pale Blood, czyli tak naprawdę finalnego, choć ukrytego bossa. I jest to potwierdzone, że Pale Blood to samo co Flora czy obecność Księżyca przez samego Miyazakiego. W pierwotnej wersji gry natomiast mieliśmy szukać krwi mędrca, Blood Sage. Czyli to się trochę zmieniło. No i w pierwotnej wersji mogliśmy chodzić po całej klinice Josefki oraz zwiedzać część Jarnam po dachach, chodząc po dachach. Natomiast zrezygnowano z tego i podobno, jeżeli spojrzymy gdzieś tutaj w górę, bo tu oczywiście mogliśmy chodzić, jeżeli spojrzymy w górę, to zobaczymy zmianę tekstur. Ja tego nie widziałam, szczerze mówiąc, ale wierzę tym, którzy się na tym lepiej znają niż ja. Ten pan wilkołak, choć nie powinnam mówić wilkołak, to jest bestia i w świecie Bloodborne'a nie używa się ani likantropii, ani wilkołactwa. To chyba to samo w sumie. W pierwotnej wersji likantropia to słowo zostało użyte raz, ale zostało oczywiście wycięte. I to jest bestia, ale ja pewnie będę mówiła wilkołak z przyzwyczajenia. Ten pan ma połowę życia, więc najprawdopodobniej jest to ten sam wilkołak, który nas zaatakował podczas transfuzji i być może to właśnie szafarz krwi, którego już nie spotkamy i rzucił mołotowem w niego. No i ten pan to jest oczywiście standardowa zagrywka FromSoftu. Bardzo ciężko będzie go nam pokonać, tak naprawdę mamy tu zginąć. I ja pozwolę się zabić, bo to przyspieszy sprawę. Pokażę wam, zadaję praktycznie żadne obrażenia, a ja jestem na 3-4 strzały, więc gdybyśmy go pokonali za pierwszym razem, dostalibyśmy chyba 3 fiolki krwi dodatkowo. Także wrócimy tu, obiecuję. Obudzimy się teraz w pewnym miejscu, w którym będziemy bardzo często i długo przybywać. Obudzimy się w śnie tropiciela. I to właśnie ta transfuzja krwi oraz pewien pakt zawarty między panem Germanem a obecnością Księżyca pozwala nam tu wracać, kiedy zgniemy, więc jesteśmy praktycznie nieśmiertelni. To miejsce w tym momencie nie jest dla nas całkowicie otwarte i nie możemy w pełni wykorzystać potencjału tego miejsca, ale to się zmieni oczywiście i dosyć szybko się zmieni. Tutaj będziemy mogli kupować sobie przedmioty za echa, za tętnienia krwi. Tętnienia krwi i echa ja stosuję to nazewnictwo wymiennie, gdyż w angielskiej wersji Blood Echoes to się nazywa, więc dlatego z przyzwyczajenia. Tu są ołtarze, które nam umożliwiają wykonywanie lochów i muszę wam powiedzieć, że lochy nie zawierają sobie za dużo loru. Może przyjdziemy kilka tak, żeby pokazać, jak to wygląda, ale na pewno nie zrobimy wszystkich. No a tu są ołtarze, dzięki którym będziemy mogli się przenosić do różnych lokacji. To jest lalka. O niej będziemy bardzo dużo mówić, bo to jest bardzo ciekawa postać. Teraz jest oczywiście, wygląda na martwą, lalka nie jest żywa, jakby nie patrzeć. Ale jak dostaniemy wgląd, czyli to oczko w prawym górnym rogu ekranu, to ona ożyje. Teraz wam niezbyt jestem w stanie chyba to pokazać, bo nie mam czegoś, co by mogło zbliżyć lalkę, ale jej palec wskazujący co jakiś czas drga. Później wam to jeszcze pokażę. No dobra, teraz wybierzmy sobie tak zwaną zdradliwą broń, czyli wynalazek Germana. I powiem wam, że czego tutaj nie wybierzemy będzie dobre tak naprawdę i Bloodborne'a można przejść, używając od początku tylko tej jednej broni. Dlaczego ona się nazywa zdradliwą? Ze względu na to, że ma dwie wariancje,
krótką i długą, krótka, długa. I możemy wymiennie kombosować te dwie wariancje, dzięki czemu zmieniają nam się ciosy, kombosy. I to zostało zrobione tak, żeby po prostu zaskakiwać naszego przeciwnika. Postaram się wszystkie wam bronie pokazać, jak wyglądają te różne kombinacje, ale nie obiecuję, bo mam strasznie krótką pamięć. Dobrze. Dostajemy również broń do pistolety. One służą tylko po to, żeby tak naprawdę wytrącać przeciwnika z równowagi. Bardzo ważna sprawa tak naprawdę. Ważne jest, żeby to w jakimś sensie wyćwiczyć, bo jak wybijemy przeciwnika z ataku, to możemy zastosować tak zwany brutalny atak, który przy zastosowaniu odpowiednich run będzie nam albo zapewniał dodatkowe kule, albo zapewniał dodatkowe życie, więc bardzo przydatne. Tu będziemy mogli wejść, jak powrócimy do tego miejsca. Dobra, tu na razie więcej nie ma nawet co pokazywać, póki nam się wgląd nie wzrośnie. Wróćmy do kliniki Józefki. Pokażę wam tutaj jeszcze jedną rzecz, bo teraz została dla nas otwarta. I będę was prosiła, żebyście zwrócili uwagę na głos i na to, że ta osoba, z którą porozmawiamy, będzie miała pustą dłoń. To się zmieni później w rozgrywce. Kawałek dam wam do posłuchania tak a później trochę przewinę, bo ta postać strasznie wolno mówi. Are you out on the hunt? Then I'm very sorry, but I cannot open this door. I am Józefka. The patients here in my clinic must not be exposed to infection. I know that you hunt for... Please. Now, and Tak, zwróćcie uwagę, że ona bardzo grzecznie do nas mówi, but I have no... z takim spokojem. To się zmieni. To jest prawdziwa Józefka i już wam mogę powiedzieć, że będzie fałszywa Józefka, impostor. I wtedy ten cały jakby dialog się zmieni oczywiście i ta fałszywa Józefka już będzie miała w dłoni pistolet, tak jak my, czyli możemy założyć, że była kiedyś tropicielem, łowcą, tak jak my. I zwróćcie w ogóle uwagę na te lampy. Te lampy mają dzwoneczki, a dzwonki są bardzo ważnym motywem w Bloodborne, bo to dzięki rezonansowi dzwonków możemy przyzywać przyjaciół albo są przyzywani wrogowie. Dzięki tym dzwoneczkom my się oczywiście transportujemy w inne miejsca, albo raczej wracamy do snu tropiciela. I słuchajcie, w pierwotnej wersji nie miało być lamp, miało być krzesło, na których nasz bohater siadał i zasypiał i wtedy się budził w śnie tropiciela, co uważam jest dosyć ciekawym pomysłem. Tak, znamy to miejsce, czas załatwić pana wilkołaka. Mam nadzieję, że teraz pójdzie mi lepiej. No tak, miał fioletowe oczy ze względu na to, że miał moje tętnienia krwi. O, oddał nam odłamek krwawego kamienia, to się przydaje do wzmacniania nie krwi, tylko broni, wzmacniania broni. Oczywiście krew jest bardzo ważna w Bloodborne. Zwróćcie uwagę, że im więcej będę zabijała, tym bardziej będę ubrudzona krwią. Co myślę jest dosyć fajnym smaczkiem. W ogóle cała gra jest bardzo mroczna. W takim gotyckim stylu. Tu jest tył kliniki Józefki. Już wam mogę zdradzić, że znajdziemy się na tyle kliniki. I poznamy panią impostor. A teraz znajdujemy się w centralnym Jarnam. Nazwa Jarnam pochodzi od Ptumeryjskiej królowej, czyli takich jakby Ptumeriańczycy to był lud, który był tutaj dawno, dawno temu. Myślę, że w sumie jak wam powiem, że nazwa Jarnam jest na takiej samej zasadzie jak nasza Warszawa, czyli tam od Warsa i Sawy, to będziecie wiedzieli, o co chodzi, nie?
No, plaga bestii się wydarzyła w Vietnam. A widzimy, że ten pan jest już zamieniany w bestię dzięki temu, że no, jest bardzo owłosiony. Powinien mieć wydłużone kły oraz wydłużone kończyny. No i jest jakby szalony. On się będzie czuł dobrze tylko w swoim towarzystwie, w towarzystwie ludzi mu podobnych, czyli tak samo zarażonych. Nas będzie się bał, będzie uważał, że to my jesteśmy bestią. Dlaczego ta plaga w ogóle powstała, to będę mówiła w trakcie. Bo słuchajcie, teraz na początek jest naprawdę dużo loru. Myślę, że jak będziemy się poruszać bardziej do przodu, to tego loru jakby będzie coraz mniej. I chcę też zauważyć, że Bloodborne poniekąd zachęca nas do bardzo agresywnej walki. Bo jeżeli zostaniemy raz trafieni, to nie jest od razu nam zabierane życie, tylko tworzy nam się, o widzicie, taki pomarańczowy pasek. Jeżeli ja kontratakuję, to ten pasek zaczyna mi się pomału wypełniać. W związku z czym bardzo dobrze jest po prostu być agresywnym, żeby jak najwięcej tego życia odnawiało się. Wejdźmy po drabinie i muszę wam przyznać, że drabiny w Bloodborne są bardzo długie. Każda jedna trochę zajmuje czasu. To, co słyszeliście, to jest znak, że gdzieś tam czeka na nas kolejny, co prawda opcjonalny, ale za niego też jest trofeum. Boss, bestia kleryka, o której oczywiście powiem w trakcie. Tu sobie zapalmy kolejną lampeczkę, żeby już nie musieć wracać do kliniki Józefki. Tak, te lampy pokazują nam, że tam jest NPC, z którymi możemy porozmawiać i zaraz z nim pogadamy. Ja sobie zbiorę tutaj tylko otoczaki, bo jeżeli trafimy w kratę tym otoczakiem, to dostaniemy jakby dodatkowy dialog. Starajcie się nie trafić bronią w te drzwi, gdyż wtedy Gilbert, ten NPC, z nami nie porozmawia, co będzie smutne, bo wtedy nie dostaniemy jednej broni od niego. A za wszystkie bronie, zarówno te ala pistolety, jak te bronie w prawej ręce, za to jest trofeum. Tak, porozmawiajmy z nim. Oh, you must be a hunter. And not one from around here either. I'm Gilbert. You must have had a fine time of it. Well, I don't think I could stop, but I'm willing to help. This town is whatever your reasons, whatever can be gained from this place, it will do. Pale blood, you say? But if it's blood you're interested in, the church controls all not. Across the valley to the east of Yarnam lies the town of the Healing Church, and deep within Cathedral Wall, the birthplace of the Healing Church. Jak słyszycie, Gilbert jest chory. Yarnamites don't share much, but normally they wouldn't let you I near the tak, place. i on stanie się bestią, ale jaką bestią i dlaczego, to porozmawiamy sobie, jak przyjdzie na to czas. Natomiast zwróćcie uwagę, że Gilbert od razu wiedział, że a, jesteśmy obcy, b, jesteśmy tropicielem. Zwróćcie uwagę, że jesteśmy obcy ze względu na akcent, gdyż rodzimi Jarnamczycy mają taki brytyjski akcent. Natomiast, że jesteśmy tropicielami, to wie najprawdopodobniej dlatego, że teraz tylko tropiciele wychodzą albo bestie. Tropiciele albo bestie wychodzą na ulicę. Natomiast kilka jeszcze postaci zwróci uwagę na nasz zapach i myślę, że ten zapach jest związany nie tylko z krwią, którą mamy na sobie, ale impostor Józefka określi nasz zapach jako księżycowy. I to jest fajne nawiązanie, myślę, do naszego ostatniego bossa. Tak, chciałam wam pokazać tą dodatkową opcję. Jak rzucimy kamykiem w kratki, to powinien coś powiedzieć. Is something wrong? Stop this nonsense at once. Tak, to taki tam bonusik, ciekawostka. Dobra, idźmy dalej po naszym Yarnam. To jest dosyć duża lokacja. Spróbuję tutaj użyć pistoletu. Czekajcie, czy ja pamiętam. O,
widzicie? To jest tak zwany brutalny atak. Teraz niewiele nam, on zadaje ogromne obrażenia, ale niewiele daje nam dodatkowych korzyści. I w ogóle za każdym razem, jak uda mi się zrobić ten atak, to zwróćcie uwagę, że nasz bohater robi to po pierwsze ręką bez broni i po drugie ta ręka, ona ustawia się w taki chwyt jak bestii i to pokazuje, że trobiciele, łowcy mają w sobie coś z bestii. Też warto na to zwrócić uwagę. Zwróćcie też uwagę, co czasami ci przeciwnicy mówią, bo to też jest ciekawe. Oni uważają, że to my jesteśmy bestiami, co pokazuje oczywiście, że oni już, że oni też już się zamienili w bestie. Nie chciałabym tu zginąć. No i boją się tego, co się dzieje z nimi. Może trochę rozumieją, że coś jest nie tak, może już nie. No ale posłuchajcie czasami. Oczywiście, jeżeli nie będę za dużo gadała, choć pewnie i tak będę mówiła mniej. Tak, tam jest chyba egzekutor, to się nazywa ten przeciwnik. Nie jestem pewna. Nie będziemy z nim walczyć, bo jest dosyć trudny na tym etapie gry. A też tam nic nie ma. One były tutaj po to, żeby pomagać z tymi wszystkimi trumnami. Widzicie, ile kości. Tak, zrobiliśmy sobie skrót. Tu jest wejście do kliniki, tu jest wejście po drabinie, tam jest lampeczka, nie? Lećmy dalej. Pokażę wam jarlamski akcent. Nie tu. Gdzie najlepiej pokazać? Może tu? Tak, posłuchajcie jarlamskiego akcentu. Are you that outsider? Well, sorry, but I don't want anything to do with you. Trot along, will ya? Tak, raczej nikt nie będzie nas chciał wpuścić, to jest noc łowów, czyli tropiciele, łowcy są tu po to, żeby wybijać bestie. Tak, mam nadzieję, że ja tu nie zginę niepotrzebnie. Już mówiłam, nie jestem najlepszym graczem pod słońcem. Zwłaszcza w Souls-like'ach. Szczerze mówiąc, Bloodborne jest moją drugą grą z From Softu. Pierwszą było Sekiro. I no nie czuję się jakoś wybitnie dobra w te gry. Natomiast bardzo chciałam nagrać właśnie taki... ty. Chciałam nagrać właśnie taki, może nie walkthrough, a może tak to nazwać, jako swego rodzaju laurkę dla tej gry, bo ona jest naprawdę wspaniała i słuchajcie, od jej premiery minęło 8 lat. Nie chcę tu ginąć, nie chcę tu ginąć, nie chcę tu ginąć. Minęło 8 lat. A pomimo to, słuchajcie, w dalszym ciągu o tej grze się mówi. No to uważam, że to musi być dobra gra, skoro w dalszym ciągu tak rozpala graczy. No, a mam w sobie pełno tajemnic, bo jak pewnie wiecie, FromSoft słynie z tego, że nie podaje lore'u na tacy i Miyazaki bardzo lubi, jak ludzie mają jakieś swoje teorie na temat. Tak, także ja uważam, że to jest bardzo dobra gra. Ma bardzo piękną grafikę, jest bardzo mroczna, więc taka, powiedziałabym, bardzo nastrojowa. Tak trochę się gubię, słuchajcie, to jest pierwszy raz, jak próbuję coś mówić i grać jednocześnie, a nie chciałabym
się zginąć, bo nikt chyba nie chce oglądać ekranów ładowania, no nie? Słuchajcie, mogę też... O, słyszycie? To wszystko twoja wina. Mogę wam też, nie wiem, robić taki licznik śmierci, jeżeli to was interesuje. Na pewno będzie bardzo wysoki, więc pewnie się szybko znudzi. Pan się zablokował. Rosa chłodnej krwi. Tak, gesty. Rosa chłodnej krwi i te wszystkie chłodne krwi to są echa, czy te tętnienia krwi takie jakby zamrożone. Ich nie możemy stracić, bo jeżeli zgniemy, to nasze echa, tętnienia wypadają. Jeżeli zgniemy drugi raz, to oczywiście nie odzyskamy ich, a ten rosa krwi pozwala nam w pewnym stopniu część ech zatrzymać. Tak jak widzicie, Jarlamczycy sobie sami urządzili łowy. Już nie ma w tym mieście ludzi, którzy nie są przemienieni albo nie zaczynają się przemieniać. Też nie za bardzo są tropiciele. Wydaje się, że miasteczko jest generalnie wymarłe. Patrzcie, ile jest trumien. Mówi się w ogóle, że w Jarnam nie ma trumienek dzieci. Nie jestem co do tego, słuchajcie, przekonana, bo zaraz wam chyba pokażę. Tylko zbiorę to, co mogę. I tutaj też zbiorę. Wydaje mi się, że to jest trumienka dla dziecka. A dlaczego istnieje teoria, że nie ma tu dzieci? No dlatego, że dzieci były wykorzystywane do czegoś innego i wraz z postępem fabuły będę o tym więcej mówiła. No tu też możemy sobie porozmawiać, niczego się nie dowiemy. Tak. No nie są dla nas zbyt przyjaźni Jarlamczycy. Tu w pierwotnej wersji, słuchajcie, padał cień. W ogóle w pierwotnej wersji było zupełnie inne oświetlenie tej gry, możecie sobie sprawdzić. Padał cień pewnego wielkiego, który siedział na tamtej wieży. Teraz tego nie zobaczymy i pewnie w ogóle tego nie zobaczymy w tym miejscu. Nie wiem, dlaczego zrezygnowano z tego, ale wielcy są ważni w tej historii. Teraz muszę się skupić. Ale mi sprzedał. Ten przeciwnik jest dobry do farmienia butelek z krwią na samym początku. Myślę, że ja się uleczę, żeby nie zginąć niepotrzebnie. Przy tej fontannie, jeżeli będziemy mieli wgląd i dostaniemy od posłańców bodajże dzwonek, to będzie można sobie przyzwać pomocnika. Będzie to inny tropiciel. Tropiciel nazywa się Ojciec Gascoigne. Spoilerowo wam powiem, że pan Gascoigne będzie naszym bossem, który jest bossem nieopcjonalnym. Musimy go pokonać, żeby przejść dalej. Także sobie o nim na pewno... O, słyszycie? Także sobie o nim na pewno porozmawiamy. To, co słyszycie, to jest pozytywka. O niej też opowiem później. Natomiast melodia, którą ta pozytywka wygrywa, jest też melodią, którą usłyszymy w finalnym, ale nieukrytym, czyli takim, którego musimy pokonać bossa. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, że finalną melodię słyszymy już teraz, tak naprawdę. Sprawdzę, ile mamy
Dobra, myślę, że jeszcze chwileczkę możemy pograć. Nie chcę, żeby te odcinki były nie wiadomo jak długie. Czy się nagrywa? Mam nadzieję, że się nagrywa. Tak, te psy warto pokonać zanim wypadną z klatki, bo są dosyć irytujące. Dobra, my sobie pójdziemy na razie tędy. Wejdziemy sobie po schodach, słuchajcie. Bierzemy ten lód. Myślę, że odblokujemy sobie przejście do latarni, skrót. I zakończymy ten odcinek, bo i tak pewnie jest już dosyć długi. I tutaj stanę na chwilę cicho. Posłuchajcie, co mówią. Tak. Ci ludzie tutaj oczywiście to już są praktycznie bestie. I one się boją tego, co się dzieje. Boją się nas, boją się tego, że się przemieniają. Proszą, żeby zatrzymać to wszystko. Także tej księżycowej nocy, kiedy rozpoczęły się łowy, Kościół Uzdrowienia nas opuścił. Zablokował wielki most do rewiru katedralnego i spalił doszczętnie Stary Jarnam. O tym będziemy wszystkim mówić, bo Stary Jarnam to jest kolejna bardzo ciekawa lokalizacja. Rewir katedralny będzie lokacją, w której spędzimy bardzo dużo czasu. A o Kościele Uzdrowienia myślę, że powiem Wam w następnym odcinku. Tak, jak obiecałam, sobie odblokujmy skrót. I tak. Kojarzycie naszą lampeczkę. Jak na razie nie mam ani jednego wglądu, więc nie ma sensu, żeby wracać do latarni, bo póki nie mam chociaż jednego wglądu, to lalka będzie nieożywiona. Tylko ona może mnie w tym momencie wzmocnić. Także dziękuję Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i bardzo zachęcam Was do własnych ciekawostek i własnych teorii na temat tego świata, bo na pewno jeszcze ponad połowy nie znam, pomimo bardzo dużego researchu, który wykonałam, żeby zmieścić jak najwięcej ciekawostek w tej jednej serii. No to tak, komentujcie i do zobaczenia. Pa, pa!